Oświęcim. Różne źródła podają, że w latach 30. mieszkało tu od 50 do 60% ludności żydowskiej. Stąd pojawiła się i równolegle funkcjonowała inna nazwa tego miasta – Ośpicin. Żydzi i Polacy żyli obok siebie. Wznoszone były zarówno kościoły katolickie, jak i synagogi. Mieściła się tu także wielka synagoga, która niestety nie przetrwała do dzisiaj. To właśnie wtedy w Oświęcimiu miała miejsce historia rodem z szekspirowskiego dramatu. Donosimy wam o naszej niedoli i zmartwieniu z powodu syna naszego Staszka, bo sobie odebrał życie wraz z swoją kochanką Żydówką, która się w nim bardzo zakochała i życie swoje dla niego poświęciła. Wiemy o niej z listu Wojciecha Tyrny adresowanego do krewnej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, znajdującego się obecnie w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, artykułu prasowego opisującego jej finał, relacji historyka Macieja Zabierowskiego oraz pani Zofii Mańki, osoby spokrewnionej z jednym z głównych bohaterów tej tragedii. I tylko mamusia wiedziała, że się kochał w tej Żydówce. Nasza rodzina bardzo dobrze żyła z Żydami. Dwoje młodych ludzi, Żydówka Regina Okręt i katolik Stanisław Tyrna, zakochali się w sobie. Ona była urodzoną około 1914 roku w ubogiej ortodoksyjnej rodzinie dziewczyną, a on, starszy od niej o 5 lat, pochodził z zamożnej mieszczańskiej familii. Chcieli go wziąć do wojska. Przeszkodą na drodze do ich szczęścia była więc nie tylko wyznawana religia i nierówny status społeczny, ale również nieuchronnie zbliżające się rozstanie, gdzie mieszkał Stanisław, Na ulicy Polnej, a Regina. na Stolarskiej. Domy znajdowały się po dwóch stronach rzeki Soły. Rodzina Stanisława nie chciała zgodzić się na ich związek, gdyż katolicy nie uznawali małżeństw z ubogimi wyznawcami innej religii. Natomiast krewni Reginy, jako Żydzi ortodoksyjni, nie tolerowali zawierania związków z innowiercami. Dlatego młodzi musieli ukrywać swoją znajomość. To było nad Sołą w krzakach. Oba leżeli koło Soły, oba mieli strzelane do głowy. Rankiem 30 lipca 1931 roku Stanisław wraz z Reginą znaleźli się nad brzegiem rzeki Soły. Młodzieniec miał broń. Pożyczył od brata swojego, starszego, który akurat z wojska był na przepustce i miał pistolet. Okrętówna, zgodnie z zawartą wcześniej między zakochanymi dramatyczną umową, została zastrzelona przez młodzieńca. Ten miał później odebrać życie także sobie. Jednak strzał nie spowodował natychmiastowej jego śmierci. Stanisław żył jeszcze 8 dni. Najprawdopodobniej do podjęcia tak tragicznej w skutkach decyzji skłoniła ich niemożność wspólnego życia. Jaka ogromna miłość była, że woli zginąć niż go utracić. Nie mamy żadnego śladu tak naprawdę po Reginie, poza tym listem i tym artykułem prasowym. Postrzeloną parę znalazł wysłany przez zaniepokojoną matkę Stanisława Karol, jeden z kolegów Polaka. Tyrna trafił do szpitala w Białej, gdzie po 8 dniach zmarł, a ciało Reginy wraz z ziemią przesiąkniętą krwią zabrała jej rodzina i pochowała tego samego dnia na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu. Podejrzewamy, że Regina została pochowana na cmentarzu żydowskim tutaj w Oświęcimiu, na ulicy Dąbrowskiego. Nie zachował się żaden nagrobek. Kiedy transportowano ciało Stanisława, na gościńcu pojawiła się masa ludzi, w większości Żydówek. Stała ona aż do domu zmarłego. Tłum był tak liczny, iż niektóre osoby, jak opisał Wojciech Tyrna, wchodziły na drzewa. Tragedia poruszyła mieszkańców Oświęcimia do tego stopnia, że w momencie pochówku chłopaka na cmentarz Serafitek przyszło około 2000 Żydów i katolików. Stanisława pogrzebano na jego skraju, bez krzyża, jako samobójcę 8 sierpnia 1931 roku. Historia Reginy Okręt i Stanisława Tyrny jest pełna tajemnic. Do dziś, mimo że od śmierci młodych minęło 87 lat, cieszy się zainteresowaniem odwiedzających muzeum i synagogę. Tu znajduje się list Wojciecha Tyrny, ojca Stanisława. Ona na pewno robi wrażenie. No jest dosyć poruszająca, zwraca uwagę, prawda? Jest nietypowa. Historia tej pary jest jak ta rodem z szekspirowskiego dramatu. Zarówno Stanisława i Reginę, jak i Romeo i Julię połączyła miłość. Po śmierci każdej z postaci pamięć o nich nie zanikła. Ona wciąż trwa i my też o niej nie zapomnimy.